Dzień dobry kochani, witam się z Wami ponownie w naszym weekendowym vlogu. Ja mam na imię Karolina, dla tych, którzy mnie nie znają, a to są moje poplątane gadki, w których opowiadam głównie o dzierganiu na drutach, choć niekiedy pojawia się również szydełko. Dzisiaj akurat mamy chyba wszystko na drutach, mamy jakieś ukończone projekty, mamy projekty w trakcie, mamy nowy wzór, nad którym pracuję. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a jak nie, no to bardzo chętnie usłyszę Wasze komentarze i Wasze opinie. Usłyszę, może raczej przeczytam w komentarzach. Cóż, mamy dzisiaj piątek, ja wróciłam z pracy, właśnie piję sobie kawkę w moim cudownym kocim kubeczku. I w piekarniku jest już pizza, także będę musiała na pewno przerwać, bo musimy sobie coś zjeść z Julką. A w międzyczasie będę Wam właśnie opowiadać o tym, co zrobiłam, co robię, co planuję. Będzie też działo oczywiście z wzorami. Mam dla Was chyba przygotowane 3 wzory, o których chciałabym coś tam nieco powiedzieć. No i tyle. Myślę, że możemy zaczynać już bez zbędnych wstępów. Skończone. Produkty skończone. Produkty. Właśnie tak się rozglądam. Oczywiście, że etykietę gdzieś tu położyłam, ale o, mam. Dobra, już chciałam zgonić na Lunę, która właśnie się tutaj pojawiła. Jak zapewne niektórzy Was słyszą. Tak, Luna. No chodź. Nie? Odgłosy w tle należą do mojego kota, który jak tylko zaczynam nagrywać, pojawia się albo w kadrze, albo poza kadrem, ale o, teraz mamy w kadrze. Także będziesz tędy szło, prawda? Bo tu stoi moja kawa. Idziemy dalej. Dalej. Dziękuję. Skończony udzierk. Udzierk to Sabaj Top. Sabaj Top wykonany z włóczki Horsilke od Gepard. 30% Tussa Silk i 70% francuskiego lnu. W tej włóczce mamy 175 metrów w 50 gramach. 3 do 5 mm druty są tutaj sugerowane, oczka 17 do 23 na 10 cm, pranie w temperaturze 20-25 stopni, ręczne, no i tyle. Tyle. O wódce Wam została mi tylko etykieta, ponieważ zużyłam wszystkie motki, a konkretnie zużyłam 3 moteczki. Tyle kupiłam i tyle zużyłam do końca. Ale może przedstawię Wam, to jest przód chyba, przedstawię Wam mój Sabaj. Tak, on się prezentuje, jest cudownie lejący, tak nim pomacham, żebyście zobaczyli. I teraz tak. Sabaj Top chyba każdy zna. Nie wiem, czy muszę przedstawiać ten udzierk jakoś konkretnie, ale może pokrótce dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tym konkretnym udziergiem. Sabaj Top to jest bodajże Suzanne Mille. W pliku, jeżeli kupujemy wzór, mamy 2 pliki. Sabaj Top 1 i 2, tak mi się wydaje. Jeden z nich, to jest chyba 2 właśnie, jest taki prosty, bez wykończeń, ani na dole, ani tutaj, ani przy dekolcie, natomiast drugi jest taki bardziej fancy. Są tutaj wykończenia ściągaczowe, podobnie tu z boku bodajże idzie jeszcze taki ala paseczek, tak mi się wydaje, z ściągaczowy właśnie i też jest wykończenie chyba dołu. Ja robiłam oba, teraz akurat zdecydowałam się na ten zwykły, bo uznałam, że będzie on bardziej pasował do tej konkretnej włóczki. Z tym, że pewne modyfikacje wprowadziłam, ale o tym za chwilę. Konstrukcja. Jak widzicie, konstrukcja jest prosta jak budowa cepa. Wiem, że to jest takie niezbyt fajne określenie, ale taka jest prawda. To jest naprawdę, naprawdę. Strasznie nie lubię takich powtórzeń, ale no cóż. To jest bardzo prosty w wykonaniu topik. Jedyna trudność, właściwie tu chyba nawet nie ma rzędów skróconych, jedyna trudność no to przerabianie w te i z powrotem do pewnego momentu, ponieważ przód i tył wykonujemy dokładnie w ten sam sposób, to są identyczne 2 części, więc tak na dobrą sprawę później możemy sobie wybrać, która jest przodem, która tyłem, która nam lepiej wyszła. Mi zawsze jedna strona wychodzi lepiej. Tutaj lecimy sobie na płasko w tej z powrotem do momentu właśnie tutaj, gdzie kształtujemy podkrój paszki i później już łączymy w odkrążenia. Z tego co pamiętam, przynajmniej w tym rozmiarze, który ja robiłam, a robiłam bodajże S albo M, napiszę Wam, bo nie jestem pewna, nie dodawało się oczek, tylko po prostu łączyło te 2 części, przód i tył. Tutaj, o, pokażę Wam na ramionkach, co jest.
Tu jest taki ala, czekajcie, zasłonię twarz. O, taki ala łańcuszek z wystającą nitką, ale co tam? O, tak. No i co dalej? Jak widzicie, oczka jakieś super równe nie są, ale właśnie, to jest włóczka roślinna. I tutaj podoba mi się ta dzianina, mimo że te oczka nie są jakoś idealnie równe w żadnym wypadku. Ja to robiłam na drutach 4 mm. Jak widzicie, to nie jest jakoś super równe, natomiast w samej dzianinie wygląda to dobrze i fajnie się prezentuje, w przeciwieństwie do tej włóczki, na którą marudziłam ostatnie chyba 2 vlogi, więc już nie będę za dużo o niej mówić. Bardzo mi się efekt podoba. I tak później po prostu lecimy do samego końca i zamykamy oczka i to jest tyle. Tak? Tu nie wykańczamy nigdzie tutaj niczego. Ja wykończyłam, ale zaraz Wam o tym powiem. Jak i dlaczego. Najpierw sama dzianina. Jak przyłożę tak rękę, to jak... Czekajcie. Nie wiem, czy to kamera wyłapie. Widzicie moją przesuwającą się rękę? Na pewno widzicie, więc ona jest taka prześwitująca. Ale o to w tym chodzi, bo to ma być typowo letni udzierk. I nie dość, że jest właśnie taki super lejący, są te dziurki, bo jednak przerabia się to na drutach 4 mm, więc to fajna taka naprawdę przewiewna dzianina wyszła. Tutaj oczywiście kredyt cały dla pani Magdaleny i Kasi z Między Drutami, bo to one mnie tak jakby zachęciły do wykonania tego projektu z tej konkretnej włóczki, bo ja wcześniej nawet nie wiedziałam o istnieniu tej włóczki, albo wiedziałam, ale jakoś niespecjalnie zwróciłam na nią uwagę. Także cały kredyt dla nich, jestem niezmiernie zadowolona. Jak widzicie, tutaj ten brzeg, on w tej włóczce, on się jakoś bardzo nie zawija, bo tutaj nie ma właśnie wykończeń, więc w oryginalnych, może nie tyle w oryginalnych, ale w wielu tych projektach, które zobaczymy na Ravelli, brzeg się w ten sposób tak roluje, wywija, tak? No bo taka jest tendencja ściegu gładkiego. Natomiast przy tej włóczce, jak widzicie, mi się tak niespecjalnie wywija. Mnie jest to raczej na gładko. Ja tego nie przypinałam szpilkami. Ja to standardowo ręcznie wyprałam, wrzuciłam na wirowanie. Zawsze wiruję wszystkie udziergi, bo ja nie będę czekać godzinami, żeby tylko dniami, żeby mi to wyschło. Ja jednak mieszkam w Anglii. Tutaj wilgoć jest na takim poziomie, że wiecie, nawet jak jest ciepło, to wilgoć jest naprawdę spora. Także tu nie wykańczałam. Dół wykończyłam. Dlaczego? Dlatego, że zamknęłam normalnie oczka takim standardowym zamykaniem, ale wyszło mi to średnio równo. Tak Wam się przyznam, średnio równo mi to wyszło. Były bardzo nierówne te oczka zamknięcia i było to zbyt takie, mimo standardowego zamykania tego najprostszego na jedno oczko przekładam, było to zbyt takie luźne i robiły się takie jakby fale. Strasznie mi się to nie podobało, dlatego złapałam za szydełko i jak to się nazywa ten ściek? Slip stitch po angielsku, a po polsku chyba oczka ścisłe. Po prostu poleciałam po całości oczkami ścisłymi. I teraz to się ściągnęło troszkę, nie faluje i jest idealne. Tu natomiast też wykończyłam szydełkiem. Dlaczego? Ponieważ w Savajtopie mi zawsze tutaj podkrój wychodzi za głęboko. I ja niby zawsze o tym pamiętam i wiem, że powinnam w trakcie robienia zmierzyć i patrzeć, tylko że to niewiele mi zmieni, bo jak skończę wcześniej, czyli przestanę już dodawać oczka i będę chciała ten podkrój wyżej, no to też będę miała mniej oczek na obwodzie, więc będzie on węższy, a mi jego szerokość bardzo pasuje, jest idealna. Mogłabym dodać same oczka pod pachą wtedy tylko. Też musiałabym takiej opcji spróbować, ale ja o tym po prostu zapomniałam. To już jest 3. albo 4. mój Savajtop i znowu o tym zapomniałam. No i oczywiście jak zmierzyłam, no to te pachy były, no nie jakoś strasznie głęboko, ale stanik był widoczny, a ja tego bardzo, bardzo nie lubię. Dlatego złapałam za szydełko i szydełkiem sobie zrobiłam, co ja zrobiłam? Półsłupki. Półsłupkami po prostu najnormalniej w świecie wykończyłam. Dzięki temu rozmiar szydełka brałam dokładnie taki sam jak druty, czyli 4 mm. Nie, przepraszam, kłamię, 3,5 mm. Więc to mi ściągnęło. Zresztą jak tak luzem trzymam, to na pewno zauważycie. O, tutaj takie
o jakby ściągnięcia, widzicie to? Jak trzymam tak luźno, to widać, natomiast jak ja mam to na sobie, absolutnie niczego nie widać, pięknie się układa. Chciałam Wam też zwrócić uwagę na kolor tej dzianiny. O, może tak, widzicie, to nie jest taki płaski kolor, tu są te pasy takie delikatny jakby melanż, przepięknie to wygląda. Bardzo, bardzo mi się ta włóczka podoba i na pewno po nią jeszcze sięgnę i całkiem możliwe, że będzie to kolejny Sabaj Top albo może jakaś taka z krótkim rękawem t-shirtowa koszulka. Bardzo, bardzo mi się podoba, co z tego wyszło. Ten kolor, który ja miałam, bo chyba Wam nie powiedziałam, to jest kolor 142. Dobra, także ten ukończony udzielk mamy za sobą. Ja lecę teraz do kuchni, bo właśnie piekarnik pika, że pizza jest już gotowa. Jestem najedzona. Mam nadzieję, że kadr jakoś strasznie się nie zmienił. Światło mogło, bo zbliżamy się już do wieczora. Jest 17:24, ale myślę, że spokojnie możemy ten odcinek dokończyć. Także skończyliśmy na Sabaj Topie, który Wam pokazałam. Jest ukończonym udzielkiem. Mam drugi ukończony udzielk, ale ukończony tak nie do końca, ponieważ wymaga jeszcze blokowania. Tak, blokowania. Ale i tak Wam pokażę. Tak na szybko. To jest dobra. Shoreline Tea. O ten. Tak wygląda, kochani, przed blokowaniem. Właśnie chciałam Wam pokazać, jak to się prezentuje przed blokowaniem, a w przyszłym odcinku mam nadzieję, że już pokażę Wam, jak to wygląda po blokowaniu. Tu mamy takie kabelki. Tak to się prezentuje. W ostatnim odcinku pokazywałam Wam tutaj kołnierzyk, chciałam powiedzieć, ale to nie jest kołnierzyk. No tutaj wykończenie dekoltu, które wyszło mi bardzo szerokie i takie luźne. Mimo że podbierałam oczka według instrukcji autorki, nawet wyszło mi mniej oczek, bo tutaj mamy tutaj mamy tą double knitting, taki wałeczek ładny zrobiony, fajne wykończenie. No i później szły zwykły taki ściągacz 1 na 1. No i mój niestety wyszedł taki bardzo szeroki flop i coś mi się to nie grało tam. Na początku myślałam, żeby po prostu wpuścić tą nitkę taką elastyczną od Petit Knit, ale jak wczoraj kończyłam, stwierdziłam nie, dobra. Wróciłam się do tego double knittingu i w trakcie robienia, w pierwszym rzędzie robienia tych ściągacza, po prostu zredukowałam kilka oczek. Zredukowałam po 3 oczka tutaj na tej części ramienia i zredukowałam chyba 4 oczka na części tego tutaj przodu. To raz, co zrobiłam. Przerabiałam też drutami 3 mm, a nie 3,5, tak to, jak to jest wspomniane we wzorze. I zrobiłam go troszkę krótszego niż też podane we wzorze, ponieważ wszystkie te tutaj wykończenia na rękawach i na dole było tam podane, żeby przerabiać przez około 2,5 cm. Natomiast tutaj ten był zdecydowanie dłuższy, więc jego też zrobiłam podobnej długości jak wszystkie inne wykończenia i tak mi się nawet bardziej podoba. Zresztą wczoraj wieczorem, jak już skończyłam, to zarzuciłam na siebie, żeby zobaczyć, czy w jakiś sposób naprawiła się, że tak powiem, ta część sweterka, koszulki. I tak, bardzo fajnie teraz leży. Mam nadzieję, że po blokowaniu tak zostanie. Także chciałam Wam tylko pokazać, tak się prezentuje przed blokowaniem. Długość jest ok, rękawki są gdzieś tak dotąd. Ja bym wolała trochę krótsze, ale chciałam zostawić tak, jak jest we wzorze dokładnie. Włóczka jeszcze mi została mi jakoś tak 1,5 motka, więc spokojnie mogłabym sobie przedłużyć rękawy, ale stwierdziłam na razie nie. Na razie chciałabym tak, jak jest w oryginale, zobaczę jak to po blokowaniu też się rozciągnie, w którą stronę, w dół, w górę i dopiero wtedy ewentualnie sobie je wydłużę. No i tyle, na chwilę obecną to tyle. Jeszcze Wam trochę o nim poopowiadam już w następnym odcinku, kiedy go zblokuję. Wstawię Wam też zdjęcia, jak to wygląda. A włóczka, przypomnę, to była Lamana Como Kashmir. Właśnie ten cały moteczek mi został i połowa mniej więcej. Miałam łącznie 10 motów. Tak, ale też rozmiar i tak dalej najwyżej Wam powiem w kolejnym odcinku, bo teraz nie pamiętam. Zresztą tylko Wam chciałam tak na szybko pokazać, jak to wygląda przed blokowaniem. Włóczkę bardzo oczywiście też polecam. Przepraszam Was też za mój głos dzisiaj, bo ja znowu jestem obsmarkana, ale niestety w szkole dzieciaki wszystkie prawie chodzą obsmarkane, więc
Niestety przelazło też na mnie. Zawsze tak jest, zawsze na mnie przechodzi. Więc tak sobie, no, miejmy nadzieję, że to tylko takie, chociaż chciałabym powiedzieć przeziębienie, ale nie, bo wczoraj miałam gorączkę, dzisiaj już czuję, mam gorączkę niewielką, ale jednak, więc znowu się jakimś tam paracetamolem wspomogę, żeby po prostu obniżyć gorączkę, znaczy obniżyć, żeby nie pozwolić jej pójść za daleko. No ale tak, nie o tym, nie o tym. Dalej, projekty w trakcie. Projekty w trakcie i nie mam ich dużo, kochani, ale to się dzisiaj zmieni. To się dzisiaj zmieni, bo zamierzam coś narzuty? Na druty narzucić. Co najmniej jeden projekt, więc będzie więcej. Natomiast przypomnę Wam, co jeszcze robię. Robię Sevilla Blouse. Ja wcześniej mówiłam Sevilla, bo tak mi się czyta, ale wiele z Was mówi Sevilla tutaj na kanałach podcastowych i takich innych, więc powtarzam, Sevilla. Chyba tak jest prawidłowo. Tu się nic nie zmieniło, jestem na takim etapie, w ogóle jej nie ruszałam, bo skupiłam się właśnie na Sabaj i na wykończeniu tego Shoreline Tee, ponieważ robi się coraz cieplej, ma się robić coraz cieplej w przyszłym, przepraszam, pizza. Ma się zrobić cieplej w przyszłym tygodniu, więc chciałabym jeszcze móc założyć chociaż z raz tą bluzeczkę, zanim ją schowam na zimę. Dlatego odłożyłam tą Sevillę, ale już dzisiaj myślę, że coś tam sobie ze parę rządków dorobię. No i coś koniecznie chcę narzucić, bo wstrzymywałam się cały tydzień. Mówię, dokończ chociaż jedno. I dokończyłam tą Sabaj jakoś na początku tygodnia, ale później mówię, to sobie teraz narzucę w nagrodę. Ale później tak spojrzałam właśnie na ten Shoreline Tee. Mówię, nie no kurczę, trzeba go skończyć, bo naprawdę w ogóle już go nie założę w tym roku. A chociaż raz by się przydało, prawda? Także Sevilla się robi. Tutaj mam połączenie, kochani, Mandragoe od Rosario Quattro, połączenie lnu z takiej tutaj angielskiej firmy, to jest fingering też, i połączenie Make It Persian od Rico Design, więc tu jest taki ogólny miksik. Tak to wygląda w zbliżeniu, tak w oddaleniu. Myślę, że rozmiarowo będzie ok. Ja to robię, bo robię. Nie jestem jakoś super podekscytowana tym udziergiem. Ja po prostu chcę zużyć te włóczki, bo są one fajne. Niestety kolory mi się przestały podobać, dlatego takie też lekko melanżowe połączenie. Chcę je zużyć, bo bardzo mi się podobają. Nie miałam pomysłu na pojedyncze ich wykorzystanie, czyli samej mandragoła albo tego samego lnu. Natomiast właśnie przyszło mi do głowy, żeby to połączyć i zrobić Sevillę. Mandragorę na pewno będę chciała kupować jeszcze, ale już w innym kolorze zdecydowanie. Także tak, Sevilla niewiele się zmieniła, ale to są druty chyba 5 mm. Mam tu jakieś w ogóle druty? Jakieś mam. No, są, dobra. Na slinitach robię tak, 5 mm, więc to będzie szło naprawdę dość szybko. To są duże oczka, tam próbka jest 17 czy 18 oczek, nie pamiętam, na 10 cm, więc to naprawdę pójdzie szybko. Tu też nie ma wykończeń żadnych, tylko właśnie taki podwijający się brzeg, więc myślę, że to też szybko pójdzie. A przyda się taki letni sweterek, nazwijmy to, na jakieś chłodniejsze wieczory czy dni właśnie, bo to jednak materiały takie jak jedwab i len, to nawet przy takiej grubszej dziani nie powinny jakoś specjalnie przegrzewać. Także to jest to. No i ostatnim projektem, który sobie robię, to jest właśnie ten mój projekt, ten mój nowy wzór na bandamkę. Tak mi się spodobało ostatnio robienie bandamy, ja Wam ją pokazywałam, z włóczki Cumbria od Pasquali, z włóczek, które dostałam w ramach współpracy. I miałam robić kolejny wzór od Pasquali z Pinty, który też mi wysłali właśnie dwa moteczki na testy, tak jakby. Ale coś mnie tknęło, że ja chcę jeszcze jedną bandamkę i coś tak mi się w głowie uroiło, że takie dwa kolory by mi się chciało połączyć. O takie. Nie wiem dlaczego. To jest ta pinta właśnie, którą dostałam od Pasquali, a to miałam w zapasach, nawet nie wiedziałam. Jakoś ją odnalazłam ostatnio i stwierdziłam, że świetnie by tu pasowała, bo od Pasquali teraz dostałam tą inny kolor, ten taki ciemno-beżowy, szaro-brązowy. I taki był plan. Natomiast tą poprzednią bandamkę, którą zrobiłam,
z wzoru od Pasquali, ona właśnie ma takie kolory i stwierdziłam, no po co mi dwie identyczne, znaczy może nie identyczne, ale bardzo zbliżone w kolorach, więc chwyciłam za to. Więc jest takie połączenie, a wzór, kochani, wzór chciałam, żeby był prosty i przyjemny i dla mnie jest. Mam nadzieję, że dla Was też będzie, jak już w końcu go skończę i rozpiszę. A wiecie, że to u mnie trochę trwa, ale postaram się, żeby poszło. Ja mam go na bardzo krótkiej żyłce, więc Wam w ten sposób pokażę. O. Bardzo proste, jak widzicie. To jest zwykły trójkątny kształt, tylko mówię, mam to na tak krótkiej żyłce, że Wam nie jestem w stanie powiedzieć, pokazać tego porządnie, ale no cóż, wykończenie jest I-kordem. Tak, niteczek nie obcinamy, tylko ciągniemy. Chowamy je w I-kordzie. Na lewej stronie to... Czekajcie, gdzie tu jest? Boże. Nie, to tu jest chowanie nitek, tak? Tak. Na lewej stronie to wygląda w ten sposób, więc te niteczki sobie tak idą. Tutaj na przykład widać, że zapomniałam ją podciągnąć, ale tak ogólnie to one się, widzicie, tak tutaj chowają. Z tego jakoś strasznie nie widać. No i podobają mi się paseczki ostatnio, niekoniecznie w bluzkach, koszulkach i tak dalej, ale w bandamkach owszem. Więc chciałam paseczki. Ale nie chciałam, żeby to były takie zwykłe paseczki, tylko chciałam, żeby to była jakaś struktura. I sobie taką strukturkę, tu Wam pokażę bliżej, o. Tak wygląda ta strukturka. Prosta, łatwa w wykonaniu, ale jednocześnie dająca według mnie całkiem fajny efekt. Miło się to przerabia, prosto i bezstresowo. To są druty akurat 3 mm, bo wiecie, ja luźno przerabiam, ale myślę, że osoby, które przerabiają ciaśniej, mogłyby spokojnie sięgnąć po druty 3,5 albo nawet 4, jak Natalka. Natalka, ty byś mogła robić na 4. Także tak, no co, zwiększenia standardowo, porówno, tak żeby nam wyszedł taki właśnie bandamkowy trójkąt. Nie wiem jakie to duże wyjdzie. Tutaj się coś zaciągnęło za mocno. Nie wiem jak duże to wyjdzie. Mam te dwa motki i je chcę zużyć na tyle, na ile to tylko możliwe. Na początku, jak widzicie tutaj, pierwszy paseczek zrobiłam troszkę inaczej, ale coś mi tu się nie podobało, więc później już sobie zmieniłam i zaczęłam go wykonywać w troszkę inny sposób i tu już mi ten efekt spodobał się dużo bardziej i przy tym zostałam. Nie chciałam robić porówno paseczków, chociaż taki był pierwotny plan, żeby zużyć oba moteczki identycznie, co i tak by nie zadziałało, ale dobra. Natomiast troszkę zmieniłam. Widzicie? Tu jest mniejsza przerwa, później idzie większa, mniejsza, większa. Na tej zasadzie. Coś tam się dzieje, ale nie jest to jakoś skomplikowane, jakoś przesadzone. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda i mówię, no nie mogę jej pokazać właściwie w całości przez tą żyłkę, ale mniej więcej coś takiego to będzie. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Wzór jest naprawdę bardzo prosty. Oczka prawe i lewe. 2 razem, chyba, nie ma 2 razem nawet, nie ma. Jest powiększanie, wiadomo, żeby tworzył nam się ten trójkącik, natomiast ta struktura jest naprawdę prosta, nie ma się tutaj czego obawiać, łatwa do zapamiętania, no i tyle, nic skomplikowanego naprawdę, więc myślę, że przygotuję wzór, wrzucę do testów, żeby chociaż parę osób zrobiło i zobaczyło, czy to, co ja piszę, w ogóle jasne i czy da się to zrozumieć. Także nad tym sobie pracowałam i tutaj robię tak sobie, nie wiem, paseczek 2. Na początku robiłam po 2-3 nawet, no bo to krótkie, teraz są coraz dłuższe, więc tak po jednym pasku mniej więcej robię dziennie. No i tyle mi zostało, jak widzicie, więc jeszcze troszkę porobię. Może wykończenie I-kordem zrobię tym kolorem, bo tego zostało więcej. Zobaczymy, to wyjdzie tak naprawdę w praniu. Także nad tym też pracuję sobie, ale mówię tak na spokojnie. Jeszcze nie zaczęłam spisywać wzoru, bo mam to, wydaje mi się, że mam to w głowie. To nie jest naprawdę nic skomplikowanego. Ewentualne poprawki będę nanosić w trakcie testów. Jak coś się okaże, że czegoś zapomniałam, ale myślę, że nie. No i tak, i tyle jeśli chodzi o udziergi takie w trakcie, nic więcej kochani nie robię, ale tak jak mówię, to się zaraz zmieni, bo będę wrzucać coś na druty. Wiecie co, bo też wspominałam o tym wcześniej, będzie to koszulka z krótkim rękawkiem od Isabel Kremer z połączenia lnu, Linen Bloom od Pasquali z chyba Isaiah Trio One.
A drugie, co chcę rzucić na druty, to jest podobna konstrukcyjnie bluzeczka do Saba i Top, z tym, że z takimi paseczkami, dotline, coś tam, też Wam o tym mówiłam w poprzednim vlogu, więc nie będę się tu powtarzać. Natomiast co teraz? Teraz powiem Wam troszkę o wzorach. Niedużo, 3 wzory standardowo. Nie mam żadnych włóczek, nic nie kupowałam ostatnio. To jak nie ja, ale nie, nic nie kupowałam, nic mi nie było potrzebne. Natomiast teraz przedstawię Wam właśnie takie 3 wzory, które mi się rzuciły w oko. Niekoniecznie będę je robić, ale pierwszego robić na pewno nie będę. Czekajcie, tutaj się może tak, to w tą stronę tutaj, tak, nigdy nie wiem, w którą stronę mam się przesunąć, żeby zdjęcia wrzucać. Może w tą teraz spróbuję, bo chyba ostatnio miał, dobra, nieważne. Okej, ja tej bluzki, tej koszulki robić nie będę na pewno, ale wiem, że wielu z Was może się spodobać. Dlaczego ja jej nie będę robić? Ponieważ ja nie cierpię, nie podobają mi się strasznie to, co teraz jest bardzo modne, te pointel, takie wiecie, dziurki w kształcie kwiatków i inne takie, ta Marielle Blouse, co jest takie bardzo, bardzo popularne teraz. Ja tego nie cierpię, mi się to strasznie nie podoba. Natomiast wiem, jak wiele osób to docenia, jak wielu osobom się to podoba. Lubię też wzory od Colibri by Johanna, bo właśnie to jest wzór od Colibri by Johanna i to jest Lily T. Lubię raglan i tu jest raglan, więc sama konstrukcja tej koszulki na pewno by mi się spodobała i kto wie, czy właśnie nie zrobiłabym sobie jej, ale właśnie bez tych no, dziurkowanych takich pierdółków, bo mi się to strasznie nie podoba, to nie jest mój styl. Natomiast podejrzewam, że znajdą się tu osoby, którym się taki styl właśnie podoba, więc polecam. I co my tu mamy? O, tutaj włóczką sugerowaną jest Pasquale Suave. O, proszę. Pasquale Suave, ja znam tą włóczkę. Jeszcze się z nią tak jakoś strasznie nie polubiłam, bo jeszcze nie znalazłam do niej odpowiedniego projektu i tutaj kto wie, czy to nie warto byłoby się tutaj zastanowić. Sława to jest bawełna, ale w formie takiej puszystej, włochatej, że bardziej jak, nie wiem, alpaki, mohery i inne tego typu rzeczy, tylko że to jest bawełna, puszysta, mechata bawełna, więc to jest takie dziwne połączenie. Ale dobra, przejdźmy do wzoru. To jest nowy wzór, bo z czerwca 2026. Mamy tutaj próbkę 20 oczek na 38 rzędów na drutach 3,5 mm w tym wzorku. Nie w stokinecie zwykłym, tylko z wzorkiem. Rozmiary od XS do 5XL i języki angielski oraz niemiecki. Teraz tak. Mamy luźne dopasowanie. To jest po pierwsze. Rękawki są do długości łokcia. Klasyczny raglan. Tu mamy dekoracyjny taki raglanik z dziurkami. I co tu jeszcze? Od góry do dołu. Clover likes. Clover to, Boże, clover. Co to jest clover po polsku? Koniczyna bodajże. Tak mi się wydaje. Robimy najpierw na płasko. Później robimy tutaj powiększenia na ukształtowanie dekoltu, jednocześnie robiąc raglan. Następnie, no wiadomo, jak dojdziemy do odpowiedniego momentu, łączymy w okrążenia, lecimy w dół i właściwie tyle. Tak, jeszcze patrzę, tak, no rękawy, jak to rękawy, podbieramy, robimy, wykończenia są robione I-cordem i chyba tyle, tak? Tak, zobaczmy teraz, co tutaj mamy, jeśli chodzi o luz. Jeśli chodzi o luz, to co ma tutaj... Okej, idź. To co ma tutaj Johanna, ona ma tutaj 21 cm luzu na tym zdjęciu, przynajmniej według tego, co jest tutaj napisane. I właśnie tak, pozytywny luz od 5 do 15 cm. Taki jest sugerowany. Rozmiar, obwód ukończonej koszulki waha się od 90 do 162 cm. Czyli wybieramy sobie tutaj rozmiar, który najbardziej nam... Jezu, Aleksa... Rozmiar, który najbardziej nam odpowiada, jeśli chodzi o taki luz, czyli na przykład jak mamy 90 w biuście i lubimy mieć 10 cm luzu, no to wybieramy sobie tak, żeby nam tutaj pasowało. Coś jeszcze? Incze? Nie. No i tyle. I tak jak widzicie,
To jest bardzo, bardzo prosta konstrukcja. Tutaj całą właściwie rolę gra ta koniczynka i ten raglan z dziureczkami. Takie fajne wykończenie. Mówię, ja bym tych dziurek takich wszędzie tu nie robiła, bo mi się to nie podoba. Natomiast wiem, że wielu z Was może się spodobać. Mi się ogólnie konstrukcja podoba, bo tak jak mówię, ja bardzo lubię reglany, ja się w nich dobrze czuję, także dlatego zwróciłam uwagę na tą koszulkę i ją sobie zapisałam. Kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to Holy Chick Sweater od Bettina Venko. I teraz tak, no to jest taki sweterek, który ma dziurki i który mi się podoba. Ja lubię takie inne rzeczy. Tu podoba mi się ta konstrukcja. Linia ramienia jest tutaj z tyłu obniżona i jest obniżony rękaw. To mi się bardzo podoba. Jest też, to jest z tego roku, a dokładnie nawet z tego miesiąca, czerwiec 2026. Włóczka DK, tutaj jest podana Craft Soft Cotton DK, która ma 220 metrów w 100 gramach. Mamy 21 oczek na 32 rzędy, 10 cm, drutami 3,5 mm. Rozmiary od XS do XXL, język niemiecki i angielski. I teraz tak, tu mamy cały opis po niemiecku, ale dalej są, czyli tak. Drop shoulder, czyli właśnie te opuszczane ramiona z takim dziurkowanym wzorem, proste cięcie, relax fit, czyli oversize'owy, nieskomplikowany. Jest tu napisane, że też nadaje się do mniej zaawansowanych dziergaczy. Dziergamy od góry do dołu. Najpierw tył w rzędach, następnie dołączamy lewy i prawy front to the shoulder slope, czyli do tych opuszczonych ramion. Łączymy wszystkie części tworząc round neckline, czyli taki okrągły karczek. Następnie robimy w okrążeniach, rękawy podbieramy, robimy też w okrążeniach i tyle. Tutaj na zdjęciach widzę też, mamy tutaj z długim rękawem, ale jest też właśnie w formie krótkiego rękawka i ponieważ to jest taki drop shoulder, ten krótki rękawek nachodzi mniej więcej tutaj, więc całkiem fajnie to wygląda i powiem Wam, że bardzo mnie teraz kusi, żeby właśnie zrobić sobie tą wersję z krótkim rękawkiem. Byłoby super na teraz, więc widzicie, ja wcześniej tylko tak spojrzałam na te pierwsze zdjęcia, które są na Ravelli i tak mi się bardzo spodobało, ale teraz jak zjechałam w dół, patrzę, ten z krótkim rękawkiem naprawdę mi się podoba. Także no powiem Wam, że to jest kolejne, nad czym się trzeba zastanowić, bo bardzo mi się to podoba. Nie jestem pewna, czy poradzę sobie z tym tutaj wzorkiem, ale wiecie co, przynajmniej fajne jest to, że coś się dzieje, więc w momencie, kiedy już dojdziemy do tego dziergania na okrągło, to nie ma tej nudy. Natomiast ja wiem, że w tego typu wzorach ja bardzo często się potrafię mylić i to mogłoby być różnie, ale powiem Wam, że ładnie to wygląda. Podobają mi się te wykończenia, te detale, które tutaj są. Nie znam tej autorki, ale na pewno się jej przyjrzę. Zaraz jak skończę tutaj z Wami, to ja sobie przejrzę jej wzory, co ona ma tam do zaproponowania, czy to jest ktoś całkiem nowy, bo powiem Wam, że ten wzór bardzo trafia w mój gust. I na koniec też autorka, którą znam, bardzo lubię, testowałam też dla niej, to jest Sophie, czyli The Knit Poor Girl i mamy tutaj Waffle Tee. Waffle Tee to też jest w miarę nowy wzorek, z maja 2026 jest wykonany z Isaiah Trio 1 w dwie nitki, więc można tu też użyć na przykład Isaiah Trio 2. Mamy 25 oczek na 40 rzędów, 3 mm, rozmiary od A do L, w takiej formie, ojejku, zaczynam się smarkać. W takiej formie Sophie zawsze ma podane rozmiary właśnie literkowej. Ja oglądam cały czas jej vlogi, bo ona też ma kanał tu na YouTubie i wiem dzięki temu, że właśnie w tym wzorze są zawarte dwa tak jakby rodzaje, ponieważ to jest okrągły karczek tutaj z ażurkiem.
I mamy tu dwie wersje, z krótszym i dłuższym ażurkiem, ponieważ Sofii uznała, że dla niektórych ten dłuższy ażur może być niekomfortowy, bo na przykład będzie prześwitywał przez niego stanik czy coś, może im to nie odpowiadać, więc dodatkowo jeszcze rozpisała, żeby skrócić sobie ten ażurek, żeby on się kończył na pewno tak, żeby nic tam nigdzie nie wystawało. I teraz tak, od góry do dołu w okrążeniach oczywiście. Tak, tutaj właśnie te dwie opcje głębokości ażurku. Mamy niemieckie rzędy skrócone. Mamy też raglanowe powiększenia właśnie na tym okrągłym karczku, co powoduje, że dopasowanie jest zdecydowanie lepsze niż przy takich standardowych, tylko na okrągło robionych okrągłych kartkach. To w ogóle nie ma sensu, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dodanie powiększeń raglanowych sprawia, że to się wszystko jakoś tak troszkę lepiej na sylwetce jednak układa, przynajmniej w moim odczuciu, bo mam właśnie porównanie do takich standardowych okrągłych karczków, a takich, które są połączeniem okrągłego karczku właśnie z dodaniem takich zwiększeń raglanowych i to zdecydowanie lepiej na przykład na mojej sylwetce leży. Co dalej? No lecimy w dół później, tam już jest zwykły, najzwyklejszy stockinette stitch, czyli ścieg gładki. Wykończenia są I-cordami. Co my tu jeszcze mamy? No właściwie tyle. Aha, czekajcie, powiem Wam jeszcze o luzie, czyli pozytywny luz zalecany od 6,5 do 11,5 cm. Rozmiar. Obwód ukończonej koszulki waha się od 86,5 do 157 cm, także myślę, że jest to dość spora rozbieżność, z której możemy coś wybrać. I tutaj właśnie są użyte dwie niteczki Trio One. Można to spokojnie wymienić na jakąś inną włóczkę, jak na przykład Trio 2. Trio 2 ma 175 cm, 175 metrów w 50 gramach, czyli można też wymienić na coś w podobnej gramaturze. Są. Więc dla przykładu, gdyby używać podwójnej nitki Isager Trio One, tutaj jest podane, ile byśmy zużyli. I na przykład, jak ja bym chciała, już Wam mówię, rozmiar, i ja bym poszła w 101, czyli raz, dwa, trzy, czwarty, ABCD, 101, a może 105,5. 7 cm to bym była albo, no dobra, albo czwarty, albo piąty. I w tym momencie potrzebowałabym raz, dwa, trzy, 5. Na jeden i drugi potrzebowałabym 5 młotków Isager Trio One, czyli co? 2,5 młotka Trio 2? Wiecie, ja z matematyki to tak nie bardzo, nie? Nie, więcej, to 10 w takim razie. Dobra, nieważne. 5 młotków Isager Trio One trzymany podwójną nitką. Nie wymagajcie dzisiaj ode mnie jakichś logicznych wyjaśnień i obliczeń matematycznych. Także tak, kochani. Dobra, to by było na tyle, bo ja już czuję naprawdę, że mam zapchany nohal, zatoki to w ogóle wow. Także tak, idę się wysmarkać i może nafaszerować czymś, najlepiej czosnkiem. Czosnek najlepiej działa, najlepszy antybiotyk. Także tak, czosnek, herbatka albo kawka. Mam ochotę na jeszcze jedną kawkę. Mogę sobie pozwolić, jutro jest sobota. Jutro nie muszę wstawać, a i tak wstanę jak zwykle. Jutro Julka w ogóle nie będzie jej praktycznie cały dzień w domu, bo ma coroczny show taneczny, powiedzmy tak. Ona tańczy street dance i contemporary. Ja nie wiem, jak to się nazywa po polsku contemporary. To jest taki artystyczny taniec, coś w tym guście. W każdym razie mają jutro show. Julka w 4 tańcach występuje i te show są w sobotę 2 razy o 12, a później o 17. Także dzieciaki będą tam od 11 do późnych godzin wieczornych. I później w niedzielę jest kolejne show o godzinie 12, czyli też zaczynają o 11 i nie wiem, o której tam skończą. Ja już w niedzielę, ja tylko na jedno show, ja nie jestem, wiecie, na tyle pokręcona, żeby na wszystkich przyjść, nie? Nie, jeden mi wystarczy. My się zawsze moja Julka ma swoją przyjaciółkę Inę z Bułgarii, znaczy mieszka tu w UK, ale rodzina jest z Bułgarii. I właśnie ja zawsze na jeden show lecę, jej mama i tato Iny lecą na drugi show, więc co najmniej na 2 showach
z naszych dziewczyn są znajome twarze, zresztą im to właściwie teraz obojętne. Także no, jutro będę sobie prawdopodobnie wypoczywać na tej zasadzie, że ogarnę z rana, póki się jeszcze czuję dobrze, najwięcej ile się da, ale nie będę musiała gotować, muszę tylko Julce przygotować jakieś tam przekąski, lunche, kanapki i tak dalej. Więc może tej choroby się jakoś pozbędę. Strasznie mnie to drażni. Ale dobra, nie będę tu wam marudzić, bo na pewno nie jedna z was, nie jeden z was też ma jakieś przeziębienia i inne paskudne rzeczy się pojawiające. Co ja wam mogę powiedzieć? Kod zniżkowy do kokonków jeszcze działa do końca czerwca na pewno. Tangled by K5. Z tego co wiem, kokonki do mnie pisały, żeby się do nich odezwać, jeśli oni zapomną przed końcem czerwca o przedłużenie tego kodu, więc możliwe, że będzie on nadal działał, ale to wam będę dawać znać na pewno. Na chwilę obecną ten kod działa do końca czerwca, czyli tego miesiąca. Inne kody, jeśli jakieś są, będą na dole w opisie. Zachęcam do zaglądania do opisu. Tam zawsze też podaję linki do wzorów, o których wspominam. Tyle, tyle. A, kochani, chciałam wam powiedzieć, że my się zbliżamy do 3000 subskrybentów, także ja wam ogromnie, ogromnie dziękuję. Tam jest 2900 coś, nie wiem dokładnie, dzisiaj patrzyłam i wow, super, także zbliżamy się na pewno do jakiegoś rozdania, bo 3000 to jest tak, no, porządna liczba, więc na pewno jakieś rozdanie będzie, nie powiem jeszcze co, bo nie wiem. Jak zbliżymy się już tak naprawdę, naprawdę do tej liczby, to wtedy zacznę coś szykować, a jak wiecie, ja tych włóczek sporo mam, mogę też dodatkowo coś zamówić i tak, i tyle. Tyle, moi drodzy. No, tyle. Nie ma się tutaj co więcej rozpowiadać, bo nie ma nad czym. Ja lecę teraz zablokować Shoreline Tea i narzucić na druty coś nowego. A wam życzę wszystkiego dobrego, świetnego weekendu, cudownego tygodnia i ja się z wami widzę już w przyszłym tygodniu właśnie na kolejnym weekendowym vlogu. Do zobaczenia, dziękuję, pa!